Kryzys migracyjny na pograniczu polsko-białoruskim trwa od 2021 roku. Zapraszam do wysłuchania raportu z pogranicza, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Rycharska z Hope and Humanity Poland, organizacji niosącej pomoc migrantom i uchodźcom uwięzionym na Białorusi. Jeżeli możesz, wesprzyj te humanitarne działania, a pracę Małgorzaty doceń wirtualną kawą na portalu Suppi. Niezbędne linki znajdziesz w opisie tego raportu. Dawno nie nagrywałam informacji bardziej szczegółowych o tym, co dzieje się w naszej pracy Hope and Humanity Poland. Oczywiście im mniej szans na ratunek, tym większy poziom rozpaczy i dramatów. I my to odczuwamy bardzo intensywnie. Codziennie dostajemy w tym momencie może 50-100 zgłoszeń, próśb od tylu osób codziennie. Są tam i te, którym zwykle bardzo dawno temu już powiedziałyśmy, że postaramy się pomóc. No i nieustannie też są nowe osoby. Najbardziej oczywiście proszące o to, żeby im pomóc dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Zamknięcie granicy spowodowało taki wzrost beznadziei i strachu. Tak, nawet mi sobie trudno wyobrazić, co czują te osoby, które po prostu tkwią tam i wiedzą, że same nie dadzą rady się wydostać ze względu na wiek, ze względu na choroby i mogą tylko czekać. I jest takie zdanie, które ludzie bardzo często powtarzają, kiedy do nas piszą. Takie zdanie, które mi robi w głowie różne dziwne rzeczy i to brzmi: please give me a hope. Proszę, daj mi nadzieję. I dużo się nad tym ostatnio zastanawiałam, co to tak naprawdę oznacza, czego ci ludzie chcą. I myślę sobie, że nigdy tego nie zrozumiem, bo my działamy zadaniowo. Bardzo boję się dawać ludziom nadzieję, która będzie fałszywa. Więc zwykle odpowiadam jakimś takim bardzo rzeczowym tłumaczeniem, jak wygląda sytuacja, co możemy zrobić, a czego zrobić nie możemy, że nie jesteśmy w stanie nikomu nic obiecać, jak długo czekają ludzie, którym chcemy pomóc. Wiecie, w tych ostatnich grupach, którym udało się pomóc, są osoby, pisałam o tym również, które czekały na naszą pomoc 10 miesięcy. Od momentu, kiedy powiedziałyśmy: tak, postaramy się Tobie pomóc, minęło 10 miesięcy albo 8 miesięcy. I tak to średnio wygląda. Więc w związku z tym, gdy teraz do nas piszą nowe osoby, przy tym jak wygląda sytuacja, my nie możemy im nic obiecać. No ale ci ludzie tam są. I to, co staramy się robić cały czas, to pomagać w sytuacjach, gdy ktoś potrzebuje lekarza, badania, lekarstw. I takich sytuacji, takich akcji w ostatnim czasie jest bardzo dużo. I w sumie z tego się cieszymy, że przynajmniej taką ulgę udaje się dostarczyć. Tak, musicie wiedzieć, już nieraz żeśmy to tłumaczyły, że jeżeli ktoś nie ma papierów, jeżeli ktoś jest na Białorusi nielegalnie, to zdobycie pomocy medycznej
jest ogromnym ryzykiem i najczęściej ludzie w ogóle nie chcą go ponosić, bo za bardzo boją się, że pójście do szpitala, pójście do lekarza skończy się aresztem i albo wyrzuceniem do lasu w Rosji, czy pod granicą rosyjską, albo deportacją do kraju. W związku z tym najczęściej jest tak, że ludzie po prostu siedzą gdzieś tam po mieszkaniach i starają się przeczekać, pomóc sobie samemu i cierpią. I niekiedy takie sytuacje kończą się bardzo źle. I to jest jedna z tych sytuacji, która się wydarzyła w ostatnich tygodniach, że na pomoc dla chłopaka było już za późno. My dowiedziałyśmy się o tym człowieku, gdy był już nieprzytomny. Ciężko było w ogóle ocenić, powiedzieć, co mu jest. Wyglądało to bardzo źle. Natomiast ponieważ ten chłopak nie miał wizy już od dość dawna i w mieszkaniu, w którym był, były też osoby i takie, które mają wciąż jeszcze wizy, ale też takie, które wiz nie mają, to wszyscy ci ludzie tak bardzo bali się wezwać ambulans, że nim trafił do szpitala, zawieziony tam też jakby cała ta akcja, żeby on trafił do szpitala, była zorganizowana tak, żeby niebezpieczeństwo nie padło na nikogo, bo tak samo kierowca, który wiezie osobę, która nie jest legalnie, jeszcze do tego w bardzo ciężkim stanie zdrowia jest narażony i właściciel mieszkania i te osoby, które są w tym mieszkaniu, wszyscy mogą po prostu skończyć w areszcie. Natomiast gdy chłopak trafił do szpitala, to jego stan okazał się być tak ciężki, krytyczny, że lekarze nie byli w stanie mu już pomóc. 2 czy 3 dni później zmarł. Więc wracając do tych sytuacji, które... i oczywiście wszystkie te środki bezpieczeństwa okazały się za małe. Policja zczytała z kamer tablice rejestracyjne. Dotarli do adresu. Kolejnego dnia po kolei wszyscy już byli przesłuchiwani. Na szczęście nikt nie został aresztowany. Ale w sytuacjach mniej dramatycznych, takich, które dotyczą zdrowia osób z rozmaitymi schorzeniami, tak. Chyba najcięższym przypadkiem, chociaż to też trudno ocenić, ale najcięższym przypadkiem, któremu udało nam się w ostatnim czasie pomóc, jest dziewczyna, która ma taki zestaw chorób i naprawdę wyglądało to początkowo jak złośliwy nowotwór z przerzutami. Po kolejnych badaniach wiemy już, że to nie jest to, szczęśliwie. Są inne ciężkie choroby występujące równolegle, ale na szczęście nie jest to nowotwór złośliwy. No i dostała leki. Nadal będzie potrzebowała kolejnych badań, ale udało nam się jej pomóc, tak samo jak kilku innym osobom z obrażeniami, z bardzo starymi złamaniami, z zapaleniem płuc, z problemami z zębami. Mamy też kolejną listę następnych osób, którym będziemy starały się pomóc, w zależności od tego, jakie będziemy miały możliwości finansowe, bo
jakby każde z tych działań wymaga pieniędzy. Pójście do prywatnej kliniki, która nie zgłasza osób bez wiz, no, na taką wizytę plus jakieś tam badania i leki musimy założyć, że to będzie kosztowało około $100 na początek, jakieś 300 rubli, 300-350 rubli, ale może też kosztować więcej, jeżeli będą potrzebne kolejne badania i kolejne wizyty. W wypadku wizyty szpitala, no bo oczywiście prywatne kliniki nie podejmą się leczenia bardzo ciężkich chorób. Czyli jeżeli ktoś jest już właśnie w takim stanie ciężkim czy krytycznym, prywatna klinika one nie prowadzą szpitala i po prostu wyślą taką osobę do publicznego szpitala. Tutaj też trzeba umieć się w tym poruszać, bo tak jak pamiętacie, być może te historie szpitalne czasem się kończyły bardzo źle. Chłopak, który jest już w Polsce, ten z gangreną, ten, który miał na Białorusi gangrenę w obydwu nogach i był po operacji, został w takim stanie wyrzucony do lasu z publicznego szpitala. Inny chłopak, o którym też kiedyś wspominałam, który miał krwawienie wewnętrzne i potrzebował transfuzji krwi, również został wyrzucony do lasu pod Rosję. On niestety przedostał się, nie miał telefonu, przedostał się na stronę rosyjską, tam szukał pomocy, ale skończyło się to deportacją, więc on jest już w kraju pochodzenia. Udało nam się również tam, czasem staramy się pomóc też osobom po deportacjach. Jeśli tylko możemy, udało nam się opłacić mu tą transfuzję w kraju pochodzenia. W związku z tym, no to są te potwornie trudne wybory, czy iść do szpitala, czy ryzykować życiem, czy pójście do szpitala nie skończy się ryzykowaniem życiem. Ciężkie do uwierzenia decyzje, które mogą się właśnie skończyć tak, jak skończyło się dla tego młodego chłopaka, o którym wspominałam wcześniej, który, jeśli dobrze rozumiem, zmarł na gruźlicę, ale miał też zapalenie opon mózgowych. Ale to, co dotyczy nadziei, to, o czym marzą te osoby i na co czekają ludzie, którym wiele miesięcy temu powiedziałyśmy, że postaramy się im pomóc, to jest oczywiście bezpieczeństwo. I teraz, gdy granica została z powrotem otwarta, na nowo wszyscy pytają i proszą o to, żeby im pomóc. I mam nadzieję, że jeszcze komuś uda nam się pomóc. Zwłaszcza, że idzie zima. Idzie zima, w związku z tym mam wielką nadzieję, że nikt nie będzie ryzykował życia w lesie. Bo jak to się kończy, dobrze wiemy. Dostajemy nadal informacje, szczególnie o łotewskiej granicy, dramatyczne. Też zgłaszają się rodziny, które szukają swoich bliskich. I prawda jest taka, że jeżeli kogoś nie ma 3-4 miesiące, to z naszej perspektywy, chociaż nie powiemy tego wprost tym osobom najbliższym,
to znaczy, że ta osoba już prawie na pewno nie żyje. Z tego względu, mówię teraz szczególnie o tej granicy białorusko-łutewskiej, z tego względu, że tam, jeżeli ktoś miałby nadal być, to byłby po łotewskiej stronie w którymś z ośrodków zamkniętych, natomiast i na Łotwie, i na Litwie, nawet jeżeli ktoś jest w ośrodku zamkniętym, to ma dostęp do telefonu. To jest limitowane czasowo, najczęściej to jest godzina dziennie, ale jest możliwość skontaktowania się z najbliższymi i ktoś, kto jest w takiej sytuacji, pierwsze co robi, to próbuje się skontaktować z rodziną. A jeżeli się nie kontaktuje, no to wtedy to oznacza bardzo źle, bardzo źle. I wiemy, że ludzi, którzy zmarli na Łotwie, no jest prawdopodobnie, no to są dziesiątki osób. Na Łotwie albo przy granicy białorusko-łotewskiej, albo na Białorusi. W obydwu wypadkach po prostu znajdywanie śladu, odnajdywanie tych osób, zwłaszcza, że wiemy też, że pogrzeby są przeprowadzane później w nieoznaczonych grobach. To jest po prostu bardzo trudne. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to chcę wam bardzo podziękować w swoim i Zosi imieniu za wasze nieustanne wsparcie. Nawet jeżeli mniej piszemy o tym, co się dzieje, pomoc osobom na Białorusi jest naszą codziennością i zawsze staramy się pomóc tym, którzy tego potrzebują najbardziej. Natomiast nie byłoby to możliwe bez was wszystkich wokół nas, bez wsparcia, bez pomocy, bez wpłat i bez waszego zaufania. Więc bardzo wam dziękujemy. I w imieniu naszym i wszystkich tych osób, które są po tamtej stronie i bez was nie byłybyśmy w stanie im pomagać. Wysłuchaliście raportu z pogranicza polsko-białoruskiego przygotowanego i przedstawionego przez Małgorzatę Rycharską z Hope and Humanity Poland. Możesz wesprzeć działania humanitarne tej organizacji oraz postawić wirtualną kawę autorce raportu. Niezbędne linki znajdziesz w opisie.